Witamy wszystkich! Dzisiaj jesteśmy w Bieszczadach i znajdujemy się na parkingu w Łobozewie. Jest to ostatni parking możliwy tutaj, żeby zostawić autko i idziemy na wieżę widokową na Żukowie. Także zapraszamy! Leśny parking jest darmowy i znajduje się przed szlabanem zakazującym przejazdu drogą leśną. Dalej czeka nas spacer utwardzoną drogą, którą można również wjechać rowerem. Jest to najlżejsza z możliwych tras prowadzących do wieży. Jej długość to około 4,5 km, gdzie różnica poziomów to 210 metrów. Na wieżę można dojść również trasą z Ustianowej Górnej, gdzie możemy zaparkować koło cerkwi i ścieżką dydaktyczną utworzoną przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne ruszyć w górę. Na trasie czeka tam na nas 16 przystanków z tablicami edukacyjnymi i tarasami widokowymi. Jest to najkrótsza, bo 3-kilometrowa trasa z różnicą poziomów 340 metrów. Natomiast najdłuższa trasa to aż około 12 km, która jest polecana dla rowerzystów. I to tu można przejechać prawie całe pasmo Żuków, zaczynając od przełęczy Przysłup nad miejscowością Żłobek. Na wieżę możemy także dostać się trasą z parkingu przy cerkwi w Równi. Ma ona około 5 km i szlakiem niebieskim możemy tutaj ruszyć na szczyt Bucznik o wysokości 768 metrów, a od niego 500 metrów dalej utwardzoną drogą Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne. Podczas przejścia mijamy po drodze tablice informacyjne. Jest to ścieżka edukacyjna na skrzydłach historii, zrealizowana w ramach projektu przez Stowarzyszenie z Ustianowej. Jej uroczyste otwarcie odbyło się 2 października 2021 roku wraz z mini-rajdem pieszym. Ścieżkę tworzy 10 tablic informacyjnych opisujących historię lotnictwa szybowcowego w okresie międzywojennym. Po drodze oprócz tablic mijamy fantastyczny punkt widokowy, gdzie warto się zatrzymać i zrobić kilka zdjęć z widokiem na zaporę w Solinie. Kolejnym punktem na trasie do wieży jest startowisko Cholica oraz szczyt Cholica. Wojskowa Szkoła Szybowcowa działała na grzbiecie góry w latach 1933–1939. Wykształciła setki pilotów, w tym bohaterów II wojny światowej. Dziś możemy zobaczyć jedynie ruiny szybowiska pod szczytem Cholicy, a o niesamowitej historii tego miejsca przypomina kilka tablic informacyjnych. Jest to niezwykłe miejsce, z którego kiedyś odbywały się loty szybowców, a dziś odpowiednich wiatrów szukają tu bieszczadzcy paralotniarze. Warunki do uprawiania sportów lotniczych są tu doskonałe. Cholica to szczyt w górach sanocko-turczańskich na wysokości 761 metrów nad poziomem morza. Jest jednym z wierzchołków środkowej części pasma Żukowa, drugim pod względem wielkości po Buczniku. Znajduje się na południe od Ustrzyk Dolnych. U podnóża Cholicy są położone takie miejscowości jak Ustianowa Górna, Równia, Teleśnica i Łobozew Górny. Cholica zaliczana jest do Korony Ustrzyckich Gór, czyli projektu stworzonego w celu promocji wzniesień znajdujących się w pobliżu miasta. Znana jest głównie z wieży widokowej, tras narciarskich i pięknych widoków. Oprócz wieży widokowej znajdziemy tu także drewnianą wiatę z zadaszeniem, miejscem na grilla, ławkami i tablicami informacyjnymi. Poza rajdem pieszym 2 października odbyło się również na jego mecie uroczyste nadanie nazwy Wiacie na szczycie Cholicy. Odtąd wiata ta znana jest jako Blajcherówka, od nazwiska Michała Blajchera, czyli komendanta Wojskowego Obszaru Szybowcowego w przedwojennej Ustianowej.
Fantastyczne rzeźby prezentowane w środku wiaty zostały wykonane podczas warsztatów plenerowych zorganizowanych przez wójta gminy Solina, dyrektora hotelu White Sails Solina oraz Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne. W ciągu 3 dni można było podziwiać proces powstawania prac tworzonych przez artystów, którzy za pomocą dłuta, siekiery, piły i innych narzędzi tworzyli rzeźby pod wspólnym hasłem Dziedzictwo przyrody i kultury utrwalone w rzeźbie. Tuż obok wiaty znajdują się toalety, miejsce na ognisko oraz dodatkowe stoliki i ławki. Od wiaty i tarasu widokowego dzieli nas już bardzo krótkie przejście do wieży widokowej. Otwarta została w drugiej połowie lipca 2023 roku i szybko stała się hitem turystycznym. Osoby odwiedzające to miejsce zwracają uwagę przede wszystkim na trasę prowadzącą do wieży oraz widoki, jakie można podziwiać z góry. Po ponad godzince spaceru z przerwami na latanie dronem oczywiście, bo ktoś musiał się pobawić dzisiaj, dotarliśmy do wieży widokowej i idziemy na samą górę. Konstrukcja nośna osadzona jest na fundamencie z żelbetowej płyty. W większości wykonana została z drewna, ponieważ założeniem architektów było to, aby wkomponowała się w naturalny krajobraz. Ponadto stalowe elementy pomalowano w kolorze drewna. Najwyżej położony podest został przykryty 4-spadowym dachem, na którym zamontowane zostały panele fotowoltaiczne. Obiekt, którego łączna wysokość wynosi prawie 35 metrów, wyposażono w 2 podesty widokowe. Pierwszy na poziomie 17 metrów i drugi na wysokości 30 metrów, które zapewniają nam niezapomniane widoki. Przewidywana ilość do jednoczesnego przebywania w tym miejscu wynosi 35 osób. Na szczyt wejdziemy po 173 drewnianych schodach o szerokości 1 metra, które umożliwiają ruch w 2 kierunkach. Wstęp na wieżę jest bezpłatny, ale obowiązuje zakaz wejścia z psem, po zmierzchu, w czasie burzy oraz silnego wiatru. Jesteśmy na najwyższym punkcie, mamy piękne widoki, ale faktycznie wieje dosyć mocno, a na dole ten wiatr w ogóle jest nieodczuwalny. Z górnego tarasu widokowego roztacza się cudowny widok na 4 strony świata. Z uwagi na położenie i wysokość wieży widoczność jest naprawdę imponująca. Od północy zobaczymy Ustrzyki Dolne i otaczające je wzgórza Gór Słonnych. Na zachód od miasta będą to Wielki i Mały Król oraz kamienna Laworta. Z kolei na wschód widać Gromadzyn i Orlik. Na południu dostrzeżemy grzbiety gór sanocko-turczańskich otaczających jezioro Solińskie. Jednak samego zalewu nie zobaczymy, jedynie Zatokę Teleśnicką. Dalej znajdują się już bieszczackie pasma, od gniazda Tarnicy i Halicza, poprzez Połoninę Caryńską, Połoninę Wetlińską, aż do Smerka. Obok wieży widokowej znajdują się również stoliki, gdzie możemy odpocząć, ale jest tu znak informacyjny, że nie znajdziemy tu koszy na śmieci ze względu na dzikie zwierzęta. My po krótkim zwiedzaniu i pobycie na górze wracamy do auta i będziemy kończyć na tym nagrywanie. Zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia, pa!